Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na West Bromie, tudzież Albury. Nie jestem pewien dokładnie, gdzie jesteśmy. Wyprowadziła nas nawigacja nie wiem gdzie. Jesteśmy w kolejnym pubie z grupy VR Group Pubs. Testujemy znowu kary. Railway Inn. Zapraszamy. To jest taki typowy pub angielski. Znaczy z zewnątrz tak wygląda. Jak wygląda w środku, się dowiecie za sekundę. Chodźcie. Także jesteśmy w miejscu, które nazywa się The Railway Inn. To jest właśnie z grupy VR, kolejna odsłona. Jest tu bardzo gwarno, jak słychać. Zobaczcie ścianę za mną. Nie wygląda za ładnie, ale zobaczcie ścianę za Jolą. Wygląda prześlicznie. Że pewne inwestycje zostały tutaj zrobione, bo patrzyłem, powiem szczerze, na podłogę tutaj, na zdjęciach na Facebooku bodajże i był czerwony taki ochlapany dywan. Taki, co nienawidzi. Taki, co przejmuje zapach piwa i sików, a to nie jest pożądane w takich miejscach, więc są panele, jest czysto, pachnie jak się wchodzi. Mi się wydaje, że jest ok. I wszystko jest na rezerwację też. Także udało nam się dostać stolik z półgodzinnym wyprzedzeniem, bo co prawda znalazłem kolejną restaurację, którą chciałem sprawdzić, ale 45 minut drogi w jedną stronę odepchało mnie. Tak wygląda właśnie menu. Bardzo podobne do Pendulum. Żarcie takie same. No co? Mix grill i kary. Nic tu więcej nie będę kombinował, także okej, będziemy zamawiać. Zamówienie jest złożone, gwarno tu jest strasznie, jesteśmy w samym centrum tak naprawdę, wszystkie stoliki są zajęte. Zamawia się przy barze, tak jak w większości takich właśnie jadłodajni. I Właśnie nie. Champis już nie. Champis już nie, ale kiedyś tak właśnie było. Też nie. Pendulum zamawiałem w barze. A no tak. No i to wczoraj na przykład, w zeszłym tygodniu co miałem burgera, też zamawiałem w barze. No, Także przeszkadza nam to wcale. wielki minus na sam początek. Nie mają chili fish. Chili fish to jest po prostu pakora w sosie chili. To jest tak proste do zrobienia. Mają chili kurczaka chips. Chili. Nie, mają kurczaka chili i mają fish pakorę. I mają chili chips. To jest to samo. To jest ten sam sos. Wystarczy pakorę wrzucić do sosu i jest kolejne danie. No dobra, ale nie mają to nie mają, więc nie będziemy płakać za bardzo za tym. No ja będę. Bo to fajnie by było, jakby było. Bo to moje ulubione danie. No to jest twoje ulubione danie. Ciekawostka. Papa Doms, sztuk jeden kosztuje funta. Tam przychodziły po prostu 3 Papa Domsy, czy tam 4. Nie wiem, tam były połamane takie, nie? W Pendulum. Będziemy porównywać do Pendulum, bo to jest właśnie ta cała sieć tutaj. Także będzie porównanie do Pendulum. Nie będę oczywiście porównywał do mojej ulubionej Champis. Oczywiście, że będę, no jak nie. No ale zostajemy w kuchni indyjskiej, więc dzisiaj zamówiłem coś innego. To jest moje ulubione w indyjskiej, to jest właśnie Lamproga Josh. Uwielbiam to, dawno już tego nie jadłem, bo powiem wam, ciężko dostać owieczkę dobrze zrobioną. Ja myślę, że warto zauważyć, jaka tutaj jest klientela. Klientela, o dziwo, jak tam mieliśmy bardzo dużo Indian, tutaj są wszyscy biali. No, bardzo dziwne. No nie, są tam na samym końcu, ale większość właśnie klientów, może dlatego, że jesteśmy na West Bromie. To jest większość biała, taka klasyczna biała. Jest ktoś z West Bromu? Byliście tu, jedliście, polecacie? Napiszcie komentarz. A jeszcze jak nie subskrybujecie, to odpowiedni moment, żeby nacisnąć ten guzik. To dużo nie kosztuje, nawet nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć. Mój wujek mieszkał na West Bromie, nie? O, pamiętam. No właśnie, jak przyjechaliśmy do Anglii, Joli wujek, który był Anglikiem, mieszkał na West Bromie i byliśmy u niego właśnie z Jackiem. Był Polakiem. Był Polakiem, no był Anglikiem w sumie. Mieszkał Przyjechał tu podczas wojny jako podczas dziecko. wojny. No i no to był Anglikiem, można powiedzieć. No. Ale żonę miał Angielkę. I zabrał nas. Ja pierwszy raz właśnie byłem w brytyjskim pubie właśnie z wujkiem. Ale to były czasy. Jezus, i wszystko pamiętam. A ja mało co. Mało co pamiętasz? Pamiętasz, że W roku 2006. Siódmym. W szóstym? siódmym wyjeżdżaliśmy z Anglii. A, w szóstym. Pamiętam, że Jacek mu przywiózł ten szalik polski. Jak on się cieszył na to.
No. I później w sumie po naszej wizycie przyjechał do Polski, nie? No, przyjechał do Jurka, pamiętam. Ale fajnie się wspomina. No ale dobra, nieważne, jesteśmy na West Bromie, tudzież Oldbury, nie wiem czy to jest Oldbury. West Brom. Oldbury. Nie, West Brom. Railway. A jest napisane wszędzie, że Oldbury. Jest napisane tu, że West Brom. Ale wszędzie na online jest napisane, że Oldbury. Także jesteśmy tutaj i będziemy testować kolejną z grupy VR. Na jedzenie będziemy czekać do 50 minut, chociaż papadom już przyszedł. Zamówiłem papadomsy sztuk 1, tak żeby tylko spróbować i widzę, że przyszły 2. No, ale sosy takie byle jakie, nie? Sosy takie jak tam, bym powiedział. To nie były w takich małych pojemniczkach? Nie, były w podobnych. Coś podobnego, faktycznie tylko że Ale jeszcze miały naklejki. miały, ładniejsze były. Wyglądało to wyglądało to dużo ładniej. Tam. I co muszę powiedzieć o tym sosie? Widzisz ten kolor? Bardzo mało naturalny. Aż świeci zielonością. Chociaż, nie wiem, to może światło takie, ale świeci. Wydaje ci się, że świeci? Tak. Dobra, papadom. Cieplutki już nie jest. Chrupiutki jest troszeczkę grubszy. Już muszę powiedzieć, że jest grubszy niż pendulum. Smaczny, nie jest za tłusty, bardzo chrupki. Troszeczkę grubszy. Dobry. Taka forma zupełnie inna. Taka forma jak kupna, nie? Bo prosta. Taki placek na Taki placek po prostu. Ale świeży, chrupiący, niespalony, nie tłusty. Bardzo dobry. O Jezus. Co muszę powiedzieć o sosach? Jest kolosalna różnica. Tam czuło się smak tego sosu mango na przykład. Tutaj czuć taki chemiczny posmak, bardziej taki dżemowy. No, taki... Taki dżem z mango, mało mango tu czuć w tym sosie. Sos chili jest pikantny, ale jest kwaśny. Jest kwaśny jak cholera. Nie wiem, czy on jest kwaśny dlatego, że nawalili tyle octu. Paskudny. Ocet i pestki chili, nic tu więcej nie czuć. Jest naprawdę ostry, co lubię, ale no kwaśny. Jak na razie pendulum wygrywa. Pendulum czy pendulum? Pendulum. Fajnie pali, ale kwaśne. Sos miętowy. Nie czuć mięty. Znowu. Czuć jogurt i czuć, że tu jest coś zielonego. Lekki posmak mięty, ale ze świeżą miętą też nie ma to nic wspólnego raczej. Miałem nie nawiązywać do sosu, ale jednak różnica jest kolosalna. Zwłaszcza ten mango. Ja bardzo lubię mango i on smakuje dosłownie jak dżem smaku mango. Zupełnie. Cukier. Nawet powiedziałam, że bardziej taki brzoskwiniowy. Bardzo mało wspólnego z mango ma. Taki pomarańczowy dżem o smaku brzoskwini. Minęło właśnie pół godziny od zamawiania. Jestem bardzo głodny. Znowu jestem na diecie, bo ktoś mi napisał, że wyglądam jakbym przytył ostatnio, więc przeszedłem na dietę i wieczorami w ogóle nie jem. I w pracy też nie jem, więc moja dieta działa, schudłem już 3 kilo. No ale nie o tym była mowa. Powiedziano mi, że będziemy czekać około 50 minut na zamówienie. Minęło dopiero pół godziny. Jeszcze 20 minut. A mi normalnie żołądek już do kręgosłupa przyrasta. Jakbym siedział na łące, to by mi tyłek chyba trawę jadł. Taki jestem głodny. No, także czekamy. Mam wielką nadzieję, że będzie to w podobnym stylu jak pendulum. Chociaż powiem Ci, że zmiany. Po sosach widzę, że nie jest już tak samo. Ale jak jedzenie przychodzi do ludzi obok, to wygląda bardzo dobrze. Bardzo dobrze wygląda i bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie i jest taniej z tego, co widzimy. O właśnie.
To jest dziwne, ale nie ma chili fish, to już dyskwalifikuje ten lokal zupełnie. Minęła właśnie godzina. Miało być 50 minut. Minęła godzina. Dostaliśmy tylko talerze. I na talerzu są 3 widelce i 3 noże. Oni myślą, że jestem osobą w ilości 3. Jest nas tylko 2, no ale tyle zamówiliśmy, że chyba myślą, że są 3 osoby. I takie pytanie do Was. Jak jecie skrzydełka? Bo pan, który siedzi tutaj obok mnie, po mojej lewicy, lewica to jest ta z zegarkiem. Oni wszyscy. Wszyscy. A to nie zauważyłem. Jedzą skrzydełka tak. Ja jem skrzydełka zupełnie inaczej. I teraz do którego klubu należycie? Ja należę do klubu takiego. Potem, a wy? Do widelca czy do palca? Taki komentarz. Może to i głupie, ale ja idzie nasze. Ja bardziej lubię skrzydełka jeść rękoma. Anyway, mate, anyway. Jest ten duży, gdzie są nam chopsy? Tu. No, myślałam, że będzie większy, nie trzeba. No więc przyszedł, widać mnie? Ale to pachnie. Przyszedł duży mix grill. To jest bardzo duży mix grill, największy jaki mają. I nie wydaje mi się, że on taki właśnie znowu duży. Mi się nie wydaje duży. A, i co muszę powiedzieć, że tutaj duży mix grill przychodzi z kodem. Kod to jest, napiszę wam na dole, co znaczy kod. To jest lepszej jakości ryba po prostu, to jest to, biała ryba. I zamówiłem frytki. Jak nigdy nie zamawiam frytki, to dzisiaj zamówiłem frytki, bo mam ochotę wielką na frytki. Jezu, jak to pachnie. Masala chips, zwyklaki. 2,75, taka solidna porcja frytek, bym powiedział. Porcja bardzo solidna, powiem Ci. Pyszna masala. Ten proszek masala bardzo dobre. Nie jest zbyt ostre. Rybka mało chrupi. Powiedziałbym, że bardzo mało chrupi. W ogóle nie chrupi. To gumowa. Aha, bardzo gumowa. I mrożonka. Chyba trochę stały. O, tak zachłupała. Nie chrupi. Gumowe. I w ogóle nie posolone, no bo jest masala, ale czuć, że czegoś brakuje. Nie mają smaku frytek. Czuć tylko to masalę i gumę. Nie ma mięsistości w nich żadnej. Nie ma chrupkości. Zwykłe mrożonki. Onion pakora. Onion pakora. Ja widzę już, że ono jest bardzo mięsiste. Bardzo tłuste. Zobaczcie, ile tego tłuszczu wyciekło. I rozpadła się zupełnie po przekrojeniu. Czemu Nie ty ma. w ogóle kroiłeś zamiast gryźć? Chciałem przekroić na pół, żeby zobaczyć, jak to wygląda w środku. Tu jest ten ziemniak. No ale okej, próbujemy. Dobra, 59 taka porcja. Mi się wydaje, że na przystawkę jest ok. Fajnie chrupie na zewnątrz. W środku ziemniak jest taki aż bardzo rozgotowany i nie ma efektu ciastoliny. To jest akurat lepsze niż pendulum. Moim zdaniem. Bardzo dobre. Nie jest w ogóle pikantne. Jest troszeczkę tłuste. Środek mięciutki, z zewnątrz chrupiutkie. Świetne. Jeśli chodzi o kalkulację, to bardziej się opłaca jako przystawkę wziąć tą pakorę, bo za jedną pakorę płacicie funta. Tak samo jak za jednego papadomca. Papadomcem się w życiu nie najecie, tym jak najbardziej. Moim zdaniem. Mega Grill to kosztuje 24,50. Wydaje się to małe, ale wcale nie jest. I zamiast zwykłej ryby jest tutaj kot, czyli dorsz. Dorsz jest droższą rybą, więc kosztuje to więcej. No i zaczynamy od tego dorsza. Zobaczcie, jaka biała ryba. Nie mielonka. Nie jest mielonka, to jest naprawdę solidny kawał ryby. Okej, próbujemy.
bardzo gorące i to jest bardzo, bardzo mięsista ryba. Nie jest taka, wiecie, że się rozpada w ustach. Czuć normalnie każdy płatek tego mięsa. Fajna panierka, bardzo chrupiąca. Pikantna, bym powiedział, ta panierka jest. Nie jest tłusta. Jak smażona na głębokim oleju, nie jest to wcale tłuste. No zobaczcie, te plastry tego mięsa można normalnie rozwarstwiać. Zobacz. To jest naprawdę dobrej jakości mięso. Ryba. Ryba to też mięso. To jest dobre. Chociaż powiem Ci, że wolałbym chyba pakorę w tej tańszej wersji. Bo to się bardziej rozpływa. To jest dobre, takie mięsiste, ale chyba wolę tą zwykłą wersję. Jest lepsza, gatunkowo jest dużo. No, To jest... gatunkowo zupełnie co innego. Ale znowu nie czuję. Czuć pikantność, ale jakoś nie czuję Indii. Indyjskiej kuchni mało jak na razie. Myślisz, że to jest zeuropejczykowana kuchnia? Nie wiem, myślę, że patrząc wokoło co się dzieje, może być trochę. Nie wiem. Dobra. Kurczak. Chicken tikka to jest. Marynowane? Jest marynowane. Tak fajnie przechodzi ten kolor z kurczaka. I znowu to jest udko. Dobra, znowu nie czuć pikanterii. Tam można było wybrać sobie poziom ostrości. Tutaj czegoś takiego nie było. No właśnie, ale Na rachunku jest. na rachunku zadecydowali, że masz średnią. A nie Dziwne. pikantnie mówisz, tak? Dziwne. Kurczak nie jest suchy w ogóle. Tak jak tam było takie przesuszenie troszeczkę. Tutaj jest to noga znowu. I jest to takie nawet wilgotne. Nie jest pikantne w ogóle, co mnie akurat troszeczkę martwi. Tak mówisz, brakuje tu Indii. Brakuje takiego kopyta. Jest to taki delikatny smak Indii, ale jednak brakuje mi tych przypraw. Brakuje. Jedyny plus, że nie jest suche. Ja bym to jeszcze bardziej przyprawił, jeszcze więcej bym podkreślił tutaj tą ostrość, żeby to miało jakiś smak. To jest to takie po prostu delikatne. Jakbym miał wybierać to i tamto jak na razie, to tamto wygrywa. Jak na razie oczywiście, bo jadłem tylko kurczaka i rybę. Mamy tu jeszcze kebab, mamy tu jeszcze skrzydełka i mamy jeszcze lamb chop. Okej, zobaczmy kebaba. Wygląda identycznie. Wygląda identycznie. Też takie bardzo, bardzo czerwone. Mniejszy kawałek. Czerwone na wskroś, czyli identyczne. Tamto znowu było suche. Próbujemy tego. To samo. Ale bardzo mocno czuć kmin tutaj, w tym. Ale właśnie też było czuć onion pakora było czuć kminek, taki polski. Nie rzymski, tylko polski. Bardzo słone. Bardzo słone, bardzo suche. No jest tu przypraw troszeczkę. Jest to bardzo czerwone. Ale baranina nie ma soczystości żadnej. Po prostu taki gniot mięsny. A czujesz, że jesz baraninę, czy tak naprawdę nie wiesz, co jesz? Czujesz. No spróbuj. Czuć, że to jest baranina, ale jest bardzo, bardzo słona. Aż wykręca ryja. To niedobrze. Bardzo niedobrze. Dziwne, okej. Baranina, nie mój styl, nie mój smak. Przegięcie moim zdaniem. Ale weźmy się za skrzydełką. No i tak jak skrzydełka powinno się jeść, panowie, obok. Skrzydełko odchodzi od kości. Zobaczcie, przyprawy przenikły praktycznie do kości, co akurat jest plusem i to wielkim. Muszę spróbować jeszcze jedno, ale chcę powiedzieć od razu po zjedzeniu tego pierwszego, są bardzo, bardzo dobrze zrobione. Skóra. Mięso odchodzi od kości. Jola mówi, że są gumowe, nie są chrupkie, absolutnie w ogóle. W ogóle nie ma chrupkości. No ale nie było napisane, że to crispy wings. Były normalne, nie? Znowu, brakuje mi przypraw. Dlatego właśnie ja Ci powiem, że jeszcze trochę obawiałam, jak przyszliśmy, że wszyscy
Ja strasznie to powiedzieć, ale że wszyscy są biali. Biali. Wiesz, o co chodzi? No jest trochę... Jak dla mnie kuchnia indyjska powinna mieć mnóstwo przypraw, mnóstwo ostrości, mnóstwo smaku. Tu mi tego brakuje. Kurde, dziwne. Dziwne. Jak wymaczasz tego kebaba w sosach, to jest okej. Ale bez jest masakra. Teraz spróbujmy baraninę na kości. Pokaż jak wygląda. To jest danie dla tych, którzy lubią obgryzać kości. Mięso jest twarde. To jest jedno z słabszych rzeczy, które lubię w mix grillu. Właśnie ten chopsy. I no muszę przyznać, że nie dość, że brakuje mi tu smaku, brakuje mi tu soczystości, tak. I jest to twarde. Słabo. Chyba niepotrzebnie zamówiliśmy tego mega, bo brakuje mi smaku. Nie czuję tu ostrości żadnej. W ogóle nie czuć Indian Kitchen, w ogóle. Indyjskiej kuchni w ogóle tutaj nie ma, moim zdaniem. Mam nadzieję, że inaczej będzie stary, bo jak na razie tak słabo. No, jestem w szoku. Jedyne, no kurczak się tu nijak nie pokazał. Aż muszę spróbować jeszcze raz. Ale jednak brakuje mi tu przypraw. Tak jak mówiłam, że to może być już taka angielska, indyjska. To było niby medium, tak? Przyprawienie. Nie czuć w ogóle żadnej ostrości. Kompletnie nic. To jest dobre, ale brakuje mi tu jednak Brakuje smaku. Brakuje mi tu przypraw. Jest słabo. Taki lekki, delikatny posmak Indii, ale nie zachwyca to mnie niczym. Takie dobre barowe jedzenie, ale bez polotu. To jest dobre określenie, bez polotu. Pendulum było o niebo lepsze. Pendulum było naprawdę smaczne, nie? Chociaż powiem Ci tak, że jeżeli chodzi o mięso z kurczaka czy z tego kebaba było bardzo, bardzo suche, to było aż wysuszone, ale jednak miało smak. A tutaj jest wilgotne, ale tego smaku nie ma. Jest bardzo, bardzo słabe. No. Lamb Rogan Josh wygląda tak jak wszędzie dookoła. Dużo tłuszczyku, jednak lamb jest tłustą mięską. Mięsa jest sporo, ale znowu nie czuć. No, wącham i nic nie czuję. Czujesz? Że nie czuję? Okej. Spróbujemy Lamb Rogan Josh. All the way to go for it, because seems to closing just up out Mięso miękkie, dużo sosu, sos delikatnie pikantny. That's it. Ale delikatnie pikantny kuchnia indyjska, czy delikatnie pikantny kuchnia angielska? Ja muszę powiedzieć, że to jest... Teraz już wiem, dlaczego jest tu tyle białych. Możecie mi nazywać rasistą, albo nie. Lepiej, żeby nie. Ale chyba właśnie zrozumiałem, że tu jest tyle białych ludzi tylko dlatego, że to jest delikatna kuchnia o smaku indyjskim. To nie jest kuchnia indyjska. Tu nie ma po prostu polotu tego, nie ma tu przypraw połowy tego, co by było w normalnym, nie wiem, u nas champis, tudzież Red Lion, tudzież Pendulum. Albo nawet Soho. Soho już było takie trochę zangliszczone. No ale to jest zupełnie... Spróbuj to, Ja nie chcę, ja nie lubię tego. ale spróbuj sam sos. Czuję tu pomidory i chili, nic więcej. Nawet ta owca tutaj taka nie smakuje jak owca. No słabe.
9,75. 9,75 za taką miseczkę. To jest malutka miseczka. No to wszystkie Na są pół takie łyżki. same. To nie jest danie, żeby się najeść, ale z nanem to czemu nie? Sam nan. Okej, są górki, dolinki. Tutaj trochę chrupi jeszcze. Jest narzucane czosnku bardzo dużo. Jest kolendra. Lubicie kolendrę, czy nie? Bo wiem, że niektórzy ludzie, tak jak mojej teściowej, smakuje kolendra jak mydło. Ja akurat bardzo lubię kolendrę i dla mnie nie smakuje jak mydło. No pyszne. Chrupkie, tłuste, nany dobre. Takie grubawe już, ciasto jak lubię. To już wygląda na cienki placek, nie? Ale jest bardzo dobry. Nie jest mączny, jest troszeczkę słodkawy. Cena za nana 2,50. Cena za nana 2,50, za to mówiłem już 9,75. I powiem Ci, to jest chyba najsłabsze danie, jak na razie. Ten lamb Rogan Josh nie smakuje jak lamb Rogan Josh, smakuje jak lamb Rogan Josh rozcieńczony. Ja bym powiedziała, że może bardziej taki Gulasz angielski. pot, no, coś takiego. No, Taki hot pot. pot. Hot pot angielski z... No tak, to można powiedzieć, to jest takie angielskie danie hot pot, ale tutaj z lamb Rogan Josh mało wspólnego. Brakuje mi tu przypraw. I to bardzo. Kurde, słabo. Tutaj mamy chicken tikka masala z jogurtem. Jest tego znowu taka miseczka. Taka akuratna. Tutaj już czuć tą słodycz. 9,25 za taką porcyjkę. Okej. To jest dobre. No to taka naprawdę chicken tikka masala to jest słodkie danie, tam nie czuć tak za bardzo indyjskich przypraw. Także przypuszczam, że może dlatego jest odpowiednikiem takiej oryginalnej chicken tikka masala. Bardzo wyczuwalne, tu są biurki kokosowe. Aż czuć je pod językiem. Słodkie. Tutaj już czuć. To jest smak, który znam i lubię. Czuć tutaj wszystkie przyprawy. Czuć troszeczkę ostrość papryczek. No i jest bardzo, bardzo słodkie. I to danie bardzo, bardzo lubię. I to jest dobrze zrobione danie. Jako pierwsze, można powiedzieć. No nie, te onion pakora też było dobre. To jest drugie dobre danie. Cała reszta jest ok, ale brakuje tutaj przypraw. To jest angielsko-indyjskie jedzenie. To nie jest indyjskie jedzenie. Bardzo mi przykro, ale brakuje mi tu przypraw. Mięsa jest, no jest tu trochę tego mięsa, nie można narzekać. Dużo mięsa, dużo sosu. I to jest smaczne. To jest naprawdę, naprawdę smaczne danie. Ale tylko na to, żeby przyjeżdżać tutaj, chyba to jest mój pierwszy i ostatni raz tutaj. Mój na pewno. Bo nie zachwyca nijak. Nie ma tutaj nic, na co bym z chęcią wracał. Mimo, że to jest dobre. Słabo. Dobra, deserku nie będzie, jak zawsze, ponieważ menu jest takie samo jak pendulum i jest tylko matka tutaj. A matkę to się ma jedną. I ta akurat matka mi nie smakuje. Także matka to są lody w ogóle i nie smakuje mi to i nie będę testował chocolate pudding, który nie jest w ogóle indyjski. Zresztą tak jak wszystko tutaj. Ocenę damy na zewnątrz. Nie będę oceny dało na zewnątrz dzisiaj, bo jest ciemno, zimno i do domu daleko. 56,33 łącznie z piwem. I co muszę powiedzieć, jest dużo taniej jak w pendulum. Jest dużo taniej. Grill mega duży, wcale nie był mega duży, jest, powiedziałbym, medium grillem. Jedyny plus tutaj to ta ryba. Ale dużo się zostaje. Ja jeszcze nie skończyłem jeść, także pewnie jeszcze coś z tego zniknie. Ale co muszę powiedzieć, że nie wrócę tu na pewno z tego tytułu, że to nie jest kuchnia, którą lubię. To jest kuchnia, którą lubię, ale tu brakuje tego smaku, który ja oczekuję od kuchni indyjskiej. Jest tu słabo, słabo. Nie pali mnie ryj, nie mam motylków w brzuszku, że zjadłem coś dobrego.
To nie to, że tak jak mówisz, to nie jest niedobre, ale to jest po prostu nijakie. Tak, bland takie. Brakuje tu kopyta, brakuje tu naprawdę przypraw. No nie czuć tutaj w ogóle takiego efektu wow, że bierzecie kawałek kurczaka i czujecie coś innego niż kurczak. Tutaj czujecie kurczaka. Takie... Dobra. Skala 0 do 10. Jak na kuchnię indyjską. Nie dam tutaj więcej jak 6. Ja bym powiedziała nawet, 5, bo jest przeciętna. ja bym powiedziała nawet 3. Ty byś powiedziała 3? Bo to nie jest niesmaczne. Nie, to jest dobre, to jest dobrze zrobione, ale brakuje tu przypraw, no nie ma tu smaku. To jest nijakie po prostu. To jest zwykłe. 5, okej, 5. 5 na 10, no. Nie zachwyciła mnie ta kuchnia w wodzie. Chociaż z drugiej strony może być tak jak mi się wydaje, że po prostu jesteśmy w okolicy, gdzie jest większość klientów białych. No to już wszyscy są stąd. Bo nie ma tutaj naprawdę, jeżeli chcecie kuchnię indyjską zjeść, szukajcie, gdzie chodzą Indianie. Ostrość nie zmieniłaby tego, że brakuje innych przypraw. Prawda? Bo jednak to jest słabe. Dajcie znać, czy byliście tutaj w okolicy, na West Bromie jest bardzo duża populacja Polaków, to podejrzewam, że ktoś z Was na pewno tutaj był i próbował. Czy podzielacie moje zdanie? Bo moim zdaniem jest słabo. Zresztą mówię chyba 10 razy, ale chyba wiecie dobrze, że jest jak na kuchni indyjskiej jest nawet poniżej słabej. Dziwnie to właśnie tak segregować. To jest angielska Bo nie kuchnia. jest źle, ale jak na indyjską jest słabo. Tak? Wiesz co? Tak podzielasz moje zdanie? Ja tak myślę. Moim zdaniem, jakbym przyjechał tu z rodzicami albo z twoją mamą, By im smakowało. to by im smakowało. Powiedzieliby, że jest pyszne. Zdecydowanie, bo champis jest dla nich za ostry. Za ostre. No w sumie tak, na pierwszy raz na Prawda? kuchni indyjską, no. Także może nie wiem, mój poziom ostrości już jest tak wyrobiony, że po prostu nie wiem. A wy jak lubicie? Ostre? Słabe? Czy takie o? Dobra, ale moja ocena jest moją oceną, więc z ręką na sercu mogę powiedzieć 5 na 10. Nie zachwyca mnie ta kuchnia zupełnie nijak. Jest bardzo słabo doprawiona. No i to by było na tyle. Wrócisz? Nie. Jest tyle innych fajnych miejsc w okolicy, że nie zamierzam tu wracać. Na pewno. Także 5 na 10. Dzięki za oglądanie i zapraszamy prawdopodobnie za tydzień, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Pa!